Cześć kochani, jak zwykle prawie w każdy dzień od poniedziałku do piątku nasze spotkania. Mam nadzieję, że to będzie cały czas, że się będę wyrabiał, chociaż czasami jestem w trasie. Ostatnio byłem też kilka dni, prawie cały tydzień. Znowu mi się szkoła jakiś tam wyjazd. No i trzeba ostro popracować, żeby akurat każdego dnia jednak audycja ukazała się. Tematów jest mnóstwo, potrzeby są szalone, tak prawdę mówiąc. Może nie każdy akurat z przeciętnych naszych obywateli, citoyen, że tak powiem, to czuje. Wy wiecie doskonale, nie przyszliście tu przypadkowo na nasz kanał, na Barwy Zdrowia. Ja też nie jestem przypadkowy. Otrzymałem tą wiedzę, którą mam, więc dzielę się ze wszystkimi. Wiadomo, że to jest wiedza akurat taka szczególna, która ma służyć naszemu zdrowiu, naszej sprawności, żebyśmy wiedzieli, jak to utrzymywać. Dzisiaj są czasy takie, jakie są, można nazwać je trudnymi. Kiedyś starożytni Rzymianie powiadali, obyś, takie było przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. No i dzisiaj mamy takie bardzo dość ciekawe czasy, ale jak widzicie, ja humoru nie tracę. O czym będziemy dzisiaj w ogóle mówić? No właśnie o tej ściemie, jaką jest suplementacja. Przecież to jest niepotrzebne. Wystarczy się zdrowo odżywiać, albo prawidłowo się odżywiać, albo prawidłowo komponować swoje posiłki i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że jestem prześmiewcą też i robię to, co robię z taką dużą dozą czasami ironii, takiej może nieszkodliwej ironii, chociaż czasami mnie niektóre rzeczy straszliwie wkurzają. Na przykład wkurzają mnie tego typu określenia. Trzeba prawidłowo się odżywiać. A co to oznacza? Proszę mi to zdefiniować, mówię człowieku. Zdefiniuj prawidłowe odżywianie, prawidłowe komponowanie posiłków czy coś takiego. Następna sprawa, bo to często młodzi dietetycy w ten sposób się wypowiadają. Nauczeni przez starych profesorów, nie trzeba, wystarczy tylko zdrowo się odżywiać. A skąd mamy wziąć te zdrowe odżywianie? Z hipermarketu, gdzie są działy z żywnością i kilka stoi powiedzmy półek czy jakichś tam segmentów ze zdrową żywnością. To jeżeli tu jest zdrowa żywność, to też nie jest do końca prawda, to co z całą resztą? No więc gdzie jest ściema? W tym, że należy organizmy dożywiać, należy organizmy nasze dzisiejsze oczyszczać z toksyn, a skąd się biorą toksyny? No wiemy doskonale skąd się biorą. Przede wszystkim z jedzenia. Ja dzisiaj znowu będę o tym mówił, że wtłaczamy w siebie kilkaset kilogramów jedzenia corocznie, a to jedzenie wcale nie musi być ani pokarmem, ani pożywieniem, ani posiłkiem w ogóle. Co w nim jest? Im dłużej to leży na półce, to czym musi zawierać więcej konserwantów, bo inaczej nie wytrzymałoby. Co nam się serwuje? Z kilograma mięsa robi się kilo 60, kilo 80, 2 kilogramy. Tak przypadkowo, stoliczku nakryj się. A co na polach? Strajki rolników. Jestem za rolnictwem, przecież sam kiedyś pracowałem w rolniczej szkole, wiem o co chodzi, ale jeżeli wielu rolników mówi o tym, że my, polscy rolnicy, produkujemy zdrową żywność, to ja mam krótkie pytanie. A pestycydy stosujecie? A Roundup do desykacji na przykład tylko rzepaku stosujecie? To jaka to jest zdrowa żywność? A ma sąsiada, który ma pszczółki i wtedy, kiedy rzepak dojrzewa ewentualnie, znaczy dojrzewa, no jest w fazie kwitnienia i ci pszczelarze wywożą gdzieś tam po prostu pszczoły, żeby te pszczółki produkowały miód rzepakowy, to czy ty uprzedzisz tego pszczelarza znajomego, może sąsiada, o tym, że dzisiaj będzie stosował oprysk, nie wypuszczaj pszczół? I są tragedie w domach pszczelich, w ulach. Pytania, problemy. Jest o czym rozmawiać. To nie chodzi o to, żeby komuś za wszelką cenę przykorbić i tak dalej. Ja nie chcę nikomu przykarbiać, tylko rodzą się pytania. I mamy prawo je zadawać, czy też nie. Zwłaszcza tym, którzy tak gardłują wszędzie.
I w Sejmie, i na drogach, i w domach, i wszędzie media. Czasami to są media. O tym, jak to prawidłowo wszystko jest, jak to pouczają, jak to dbają o nasze zdrowie i tak dalej, i tak dalej. To dlaczego jest tak źle, jeżeli ma być tak dobrze? Niedługo mam taką wielką ochotę przygotować audycję na temat jedzenia szczypiorku. Pewnie się już niektórzy z Was domyślają, o co chodzi. Nazwę to szczypiorkiem ze śmietaną. Między innymi jak to jest, że ledwie się rodzi dziecko i już taki specjalny kucharz w białym kitlu albo może w jakimś sidlu innym karmi ledwie narodzone dziecko szczypiorkiem ze śmietanką. A to dziecko jeszcze nie powinno takich potraw jeść. Oczywiście, jeszcze to jeszcze raz powtarzam, jest to pewna wielka metaforka. Dobrze, ale przechodźmy do tematu, bo będę trochę przynudzał może. Więc kochani, suplementacja odżywiania jest nieodzowna. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba, czy ma inne zdanie, czy też nie. Ja mam takie zdanie, bo od wielu lat się przekonuję na sobie. Nie tylko na sobie, na tych wszystkich ludziach, z którymi mam do czynienia, którzy, że tak powiem, zetknęli się ze mną lub z ludźmi, z którymi współpracuję i z którymi wspólnie robimy ten nasz kompleksowy program zdrowia, zresztą opracowany przez lekarzy i który jest oparty o suplementację, o suplementy bardzo wysokiej jakości. I jeżeli mamy nawet w naszym kręgu lekarzy, którzy dzięki temu powychodzili z różnych bardzo ciężkich problemów, między innymi znam bardzo znanego lekarza, w tej chwili nie będę wymieniał jego nazwiska, nie mogę, który się pozbył 16-letniej dny moczanowej, który pozbył się nadciśnienia, który pozbył się otyłości brzusznej i paru innych rzeczy. No to co? Skutkuje czy nie skutkuje? Czy to jest tylko taki jakiś przypadek? Więc oczywiście nasz tytuł w tej miniaturce, no tak, następna ściema i tak dalej, to oczywiście była pewna prowokacja intelektualna i to jest wszystko. Więc słuchajcie, przechodzimy do tematu, a więc po prostu udostępnię znowu ekran, mam przygotowaną prezentację specjalną, a jakże niech to będzie jakoś tak po prostu porządnie, nie tylko sama gadająca głowa. A więc w ramach rodzinnej strefy zdrowia, wiedza, jak najwięcej wiedzy i każdy z nas niech podejmuje decyzję we własnym zakresie, co dalej będzie. A więc kochani, dlaczego suplementacja odżywiania? Dlaczego jest to takie niezbędne, wręcz nieodzowne dzisiaj? Czy dla wszystkich nieodzowne? Czy wszyscy muszą to mieć? Nie, absolutnie. Najpierw musi każdego z nas na to stać mentalnie. Niekoniecznie tylko finansowo. No ale pytanie, co ma zasadniczy wpływ na zdrowie człowieka? Już niczego nie odkryję, bo to doskonale znacie. Że styl życia, czyli nieprawidłowe odżywianie. Literatura medyczna uznaje ponad 70 różnych chorób jako choroby powstałe na skutek nieprawidłowego odżywiania. Dalej, brak ruchu, a więc problemy z układem krążenia i niedotlenienie, udogodnienia cywilizacyjne, łatwiej nie znaczy lepiej, stresy, nadmiar używek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tu jest, ciągle o tym mówię, smog elektromagnetyczny, woda. W tym stylu życia to wszystko można po prostu ująć. Ci, którzy znają moje audycje szerzej, to już wiedzą doskonale, jaka jest odpowiedź. I teraz popatrzcie, trochę statystyki. Ponad 14% Polaków, czyli co siódma osoba cierpi obecnie z powodu chorób tak zwanych cywilizacyjnych. Boże, cywilizacja, która wyprodukowała ponad 70 chorób, z którymi nie może sobie poradzić. A może mogłaby, tylko z różnych przyczyn nie chce. Dalej, w przedziale wieku 30-39 lat, czyli najbardziej zdrowi przedstawiciele. Aż no nie mogę się nie śmiać. No po prostu, słuchajcie, to jest jakaś, nie wiem, hipokryzja, schizofrenia, nie wiem jak to nazwać.
w tym przedziale pozostaje niepełnosprawnymi na skutek tychże chorób cywilizacyjnych aż 5% ludzi w naszym kraju, czyli 5 ludzi na 100 w tym przedziale wieku 30-39. Ludzie w sile wieku, w kwiecie wieku. Zdolni przede wszystkim do rozmnażania, do pracy. Efektywni, młodzi, sprawni. Dalej, 80% społeczeństwa, czyli 80 ludzi na 100 nie musiałoby korzystać z wizyt lekarskich. O dla Boga! Znieść tego Dąbrowskiego, bo on proponuje coś, co razem z wami oczywiście, kochani, bo wielu z was myśli podobnie jak ja. A więc jak to? To my się mamy pozbyć klientów? Klientów, nie pacjentów, klientów? A więc 80% społeczeństwa nie musiałoby korzystać z wizyt lekarskich tylko dzięki lepszemu, to jest racjonalnemu odżywianiu się. I znowu tutaj oczywiście trzeba to słowo racjonalne odżywianie trzeba zidentyfikować, trzeba po prostu podać definicję tego określenia i tak dalej. No cały czas to robimy w naszych audycjach. Prawie 75 zgonów na świecie jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii. Jak mówi profesor Zbigniew Wronkowski, swego czasu prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, nie wiem, czy akurat nadal jest pan profesor tym prezesem, ale nieważne. Swego czasu mówił, aż 35% przypadków raka ma swój początek w nieodpowiednim żywieniu i piciu. Profesor Stefan Bauer, co prawda ma inne nazwisko nieco, ale to takie nazwisko przyjęte dla zachodnich odbiorców. To jest polski immunotoksykolog, wykładowca na Uniwersytecie Quebec w Kanadzie. Złe nawyki żywieniowe są 10-krotnie ważniejszym czynnikiem ryzyka nowotworu niż wszystko inne. Złe nawyki żywieniowe. I teraz, jeżeli uwzględnimy, ja już w kilku audycjach o tym mówiłem, jeśli nasz organizm jest zbudowany z około 70 do 100 bilionów komórek, inne źródła podają 32, 38 bilionów, nieistotne. Rząd wielkości tutaj jednak jakiś prawdopodobny jest. To trzeba wiedzieć, że jesteśmy tak zdrowi, jak zdrowa jest każda nasza pojedyncza komórka. A zdrowie komórki zależy od jej sprawności. I co to znaczy, że komórka jest sprawna? Otóż znaczy to, że prawidłowo funkcjonuje. A prawidłowo funkcjonuje między innymi wówczas, kiedy wiemy, że ta komórka odznacza się prawidłową tak zwaną elektrostazą, czyli na jej błonie komórkowej, to jest błona komórkowa, tu jest jądro komórkowe, ja tak symbolicznie, mitochondria komórkowe, czyli centra energetyczne komórki. I jeszcze raz powtarzam, błona komórkowa, która jest mózgiem komórki, nie jądro komórkowe, tylko błona komórkowa. Tam się odbywa analiza, może coś wejść do komórki, czy też nie, dobre czy niedobre, służy komórce, czy nie służy komórce i tak dalej. To, żeby ta komórka prawidłowo pracowała, to musi mieć na tej błonie komórkowej odpowiedni potencjał. 70-90 mV napięcie błonowe. To jest mierzalne. Jeżeli to napięcie spada na przykład do 20 mV, to wiadomo, że występują nowotwory. I taka komórka, żeby mieć ten odpowiedni potencjał elektrostazy, czyli prawidłowo ma być sprawnie funkcjonować, powinna być zaopatrowana codziennie w tlen, wodę i około 70 do 90 różnorodnych składników pokarmowych oraz wydalać bez przeszkód po prostu produkty odpadowe. Komórka ma być zaopatrywana dzięki temu w ATP, kwas adenozyno-trójfosforowy, który jest paliwem dla komórek, dla mitochondriów komórkowych, a między innymi takim głównym składnikiem ATP, znaczy takim składnikiem, z którego będzie produkowane ATP, to jest między innymi koenzym Q10. Paliwo dla mitochondriów komórkowych. I okazuje się, że podział tej energii z ATP uzyskiwanej 50% to jest na wytwarzanie ATP, czyli kwasu adenozyno-trójfosforowego,
Komórka to przetwarza, czyli tak jakby jak do naszego domu. Kupujemy mąkę, kupujemy jakieś inne produkty i dopiero z tego wytwarzamy sobie produkty. A więc na przykład kupiliśmy mąkę, kupiliśmy pierogi, mięso, kupiliśmy cebulkę, olej, coś tam innego i dopiero z mąki robimy ciasto, mięso ewentualnie ugotujemy z warzywkami, zmielimy, przygotujemy farsz, robimy z tego pierożki, z cebulki, cebulkę siekamy, podsmażamy na oleju, gotujemy pierożki i tak dalej i jemy. I to jest nasze ATP. Oczywiście jest to pewna metafora, żeby nikt nie wziął dosłownie, bo czasami się zdarzają, na pewno nie wy słuchający, ale czasami ktoś obcy, znaczy no z daleka po raz pierwszy i powie wówczas, że Dąbrowski, przestań, przestań ty pieprzyć te farmazony, bo miałem taki kiedyś, nie tak dawno taki komentarz. Przestań pieprzyć farmazony. Nie przestanę, absolutnie. Absolutnie. Nie ma mowy o tym, żebym przestał pieprzyć. Natomiast 50% idzie na utrzymanie tego potencjału błonowego i ta komórka przy pomocy tak zwanych pomp jonowych wprowadza do swojego wnętrza różnego rodzaju składniki i jednocześnie wydala produkty odpadowe. Wtedy będzie prawidłowo funkcjonować, będzie sprawna. Ale te komórki nie są sprawne. A dlaczego? Dlatego, że w polskich rodzinach dieta jest wybitnie niedoborowa. Nasłuchałem się tej wiedzy od pani doktor nauk medycznych Brygida Adamek z Akademii Śląskiej. Fantastyczna lekarka, która miała u siebie na uczelni ogromne problemy. No jak widzicie o co chodzi. I ona też mówiła, że największe grzechy typowej polskiej kuchni to za dużo mięsa, za tłusto, za słodko, za słono, czyli no jest takie powiedzenie, że im mniej słodko, młody człowieku, inaczej słodką młodość zamienisz w kwaśną starość. I zobaczcie, znowu tu pada słowo kwaśną, czyli zakwaszenie. Oczywiście zakwaszenie, czyli zatrucie. I to pada nam również na głowę. Stary, ty weź odkwaś mózg. A coś taki kwaśny, jakby się octu napił. Wielokrotnie już o tym mówiłem podczas niektórych audycji. I cechuje nas często braku miaru. Mówią słowa z cudownej książki Berda Spaldinga Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, tylko tyle pokarmu jest potrzebne, ile potrzeba materiału do naturalnej odbudowy ludzkiego ciała. Co jest ponadto, zadaje nadmierną pracę ciału. Obciąża wszystkie nasze narządy, wszystkie nasze systemy. Najeść się, najeść się, najeść się. No ale po co? Bo to takie dobre. Ja rozumiem. I w związku z tym, słuchajcie, mamy na przykład epidemię alergii. Uczulenia są ceną, jaką płacimy za luksus jedzenia coraz smaczniejszych i ładniej wyglądających produktów żywnościowych. I tutaj mam słowa profesora Jerzego Kruszewskiego, krajowego konsultanta w dziedzinie alergologii. Początek cytatu: oto stało się jasne, że alergie wiążą się z postępem cywilizacyjnym. W krajach bogatych narastają lawinowo. W krajach biednych, gdzie jeździ mniej samochodów, a ludzie odżywiają się produktami naturalnymi i nie stać ich na leki, alergii jest o wiele mniej. Ale to robiliśmy się cywilizacji. Jasny gwint. No i wiemy, bo wielokrotnie o tym powtarzam, słuchajcie, corocznie każdy z nas, przeciętny każdy z nas, wtłacza w siebie 700 do 1000 kilogramów. Przepraszam za to słowo, ciągle zapominam o aktualizacji jedzenia i w tej całej masie znajduje się około 6 do 8 kg dodatków chemicznych. To są konserwanty, sztuczne barwniki, metale, pestycydy, polepszacze, spulchniacze, mikro i nanoplastik, czyli coś, co zdecydowanie nie jest żywnością. I teraz zobaczcie, w organizmie przeciętnego 20-latka jest już nagromadzonych około 14 kg szkodliwych substancji. I można znowu powiedzieć: Janusz czy pani Dąbrowski, chrzanisz pan głupoty. Nie pleć farmazonów. A teraz, kochani, spójrzcie na ulicę, jak wygląda nasza młodzież. Jeżeli porównacie sobie jakieś zdjęcia, wygooglujcie sobie młodzieży, ludzi, Polaków z lat 60., 70., to czy tam znajdziecie tylu ludzi otyłych,
To było w wyjątkowej historii, że ktoś był otyły. Byliśmy szczupli po prostu. A dzisiaj jesteśmy otłuszczeni, a w tym tłuszczu po prostu tłuszcz powstaje po to, żeby chronić nas przed toksynami. Tłuszcz to jest rodzaj wysypisk śmieci, takich pawlaczy, takich piwnic, gdzie tam się wrzuca na później, a później to się oczyści. A to zostaje w organizmie. 15 milionów Polaków cierpi na niedobór witamin. Przypuszczam, że nawet chyba już więcej. Co druga kobieta, co trzeci mężczyzna, co szóste dziecko ma nadwagę. Prawie 100% ludzi w Polsce ma problemy z paradontozą z powodu nadmiernej konsumpcji cukru. Organizm wydala antybiotyk przez 2 lata. Przyjęty antybiotyk. Zaś przyjęte leki hormonalne lub hormony zawarte w zjadanej żywności, na przykład w kurczakach, w ciągu 5 lat. I teraz popatrzmy, ja pracowałem również w szkole podstawowej. W 4. klasie dziewczynki już dostawały okresu, a więc menstruacja, piersi i tak dalej, i tak dalej. 4. klasa. Czasami 3. klasy już widać było dziewczynki, które zaczynają się, no, przyspieszony rozwój. Z czego to wynika? Estrogeny, ksenoestrogeny, żeńskie hormony płciowe i ta cała chemia, kseno, czyli kompletnie niezwiązane z organizmem, estrogeny, chemia o charakterze estrogenów, hormonów płciowych, żeńskich. I dalej, konserwowana sztucznie, puszkowana, paczkowana żywność. Często napromieniowywana promieniowaniem jonizującym, żeby wybić bakterie, zabezpieczyć przed psuciem się. Sztucznie barwione napoje zawierające środki chemiczne. Wszystkie te energetyki na przykład. Typowe słodkie napoje. Inne jedzenie nasycone przez producentów bez umiaru cukrem, a cukier sztucznie zwiększa apetyt, przyczyniają się do powstawania skłonności do irytacji, wzrostu negatywnych emocji, niekontrolowanych myśli, depresji. Przecież mamy prawdziwą pandemię depresji. Jest moja audycja Deprecha. Tak na miniaturce tam po prostu pisze Deprecha. Myśli samobójcze. Dlaczego coraz więcej młodzieży, dzieci popełnia samobójstwo lub podejmuje próby samobójcze? Co? Samo się to bierze? Taki przypadek? Bezsenność, gwałty, agresję. Dead food, zdechłe żarcie. Junk food, śmieciowe żarcie. Tak to kurczę jest. Jeżeli mamy zwierzęta rzeźne, to okazuje się, że ich mięso zawiera mnóstwo antybiotyków, mnóstwo hormonów wzrostu, pestycydy, 64 razy więcej pozostałości pestycydów niż w zbożu, 5 razy więcej niż w produktach mlecznych, bo to się kumuluje. Mięso zawiera szczepy bakterii pochodzące z organizmu zwierzęcia już odporne na antybiotyki i my zaczynamy chorować, bierzemy antybiotyk, nie działa, bo bakterie już się odporniły. To jest syndrom, lekarze biją na alarm. Ale też mięso to zawiera negatywną energię lęku, przerażenia, bólu i agresji zabijanego w rzeźni zwierzęcia. Ja kiedyś kończyłem oczywiście uczelnię, Politechnikę, Wydział Maszyn i Urządzeń Rolniczych i musiałem mieć między innymi praktyki w zakładach różnych i między innymi również w zakładach mięsnych, bo studiowałem maszyny i urządzenia rolnicze. Miałem być konstruktorem tych urządzeń i przechodziliśmy praktyki. Między innymi kiedyś w Białymstoku przechodziłem cały rys przez miesiąc, od rzeźni aż po ostatnie elementy po prostu produkcji. To, co zobaczyłem przed rzeźnią, a więc te wyganiane zwierzęta i później zabijane, to jest coś przerażającego. Mój syn kiedyś trafił też do takiego zakładu, po prostu tak sobie popracować, taki OHP, Ochotniczy Łowiec Pracy, i po tym przestał jeść już mięso, po prostu przestał jeść mięso. A wcześniej był tak zwanym normalsem, czyli jadł dużo mięsa. Teraz tylko warzywka, wegetarian. Duża szansa na zapuszkowanie przed czasem, spożywanie żywności zapuszkowanej. Czy to się komuś podoba, czy też nie.
Dzisiaj warunkiem pełnego zdrowia jest zjadanie 5 razy dziennie minimum 200 gramów, minimum warzyw i owoców, czyli co najmniej kilogram, a w zasadzie powinniśmy zjadać 2,5 kg warzyw i owoców dziennie, chociaż oczywiście, ja mówię o naszej strefie kulturowej, ja nie mówię o Eskimosach, bo oni nie mają gdzie wyhodować rzodkiewki, buraczków i tak dalej. Oni przez tysiące lat przystosowali się do zupełnie czego innego. Indianie też preriowi odżywiali się w dużej mierze mięsem, zabijali bizony, ale u nich się nic nie zmarnowało. I przepraszali ducha bizona za to, że musieli go zabić, żeby żyć. Jak przeszli na pokarm białych ludzi, mąka te inne historie, zaczęli chorować, zaczęli tyć i tak dalej. Problem. I teraz pytanie, jeżeli na te 2,5 kg warzyw i owoców dziennie, to czy to robimy, czy mamy na to szansę, czy nasz przewód pokarmowy wytrzyma to, a więc czy nasz przewód to jest przewód pokarmowy konia, słonia, żyrafy i dlaczego aż tak dużo? Dlaczego tak dużo dzisiaj? Będziemy jeszcze o tym mówić. I teraz popatrzcie, nasze nawyki żywieniowe są kształtowane między innymi przez reklamy. I nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wielki wpływ na nasz sposób odżywiania, no bo myślimy o odżywianiu, mają reklamy, a reklamy zaś to typowe narzędzia, typowe instrumenty, mechanizmy, przy pomocy których skłania się nas do kupowania konsumpcji. Więcej, więcej, więcej. Kup więcej, jest ta piosenka, wiecie, kto to śpiewa i dla kogo. Kup więcej, tylko się do nas przyjść. Czyli trwa ogłupianie już od najmłodszych lat. I dlatego mówię, że reklamy to jest rodzaj indoktrynacji psychologicznej, oddziałującej na nasze najbardziej podstawowe, nie chcę powiedzieć prymitywne emocje, podstawowe emocje. Nikt nie jest wolny. Ja też nie jestem wolny od tego. Z tym, że już mając jakiś ogląd, ja patrzę na to wszystko już z takim przymrużeniem oka, czasami się łapie. Nie ma kogoś takiego, kto byłby na 100% odporny. Nie wierzę w to. I teraz przyjrzyjmy się przemysłowi, jak on działa w sferze produkcji żywności. Tu będzie cytat. Człowiek usiłuje ciągle przechytrzyć przyrodę i doprowadzić do tego, aby z najmniejszego areału powierzchni uzyskiwać możliwie największe zbiory i jak najtaniej produkować żywność. W naszym systemie ekonomicznym przemysł ma znacznie wyższą rangę i cieszy się większym szacunkiem niż produkcja żywności. Oczywiście, jeżeli porównamy, przepraszam, tutaj przerwę w cytacie, jedzenie na stole zdrowe, żywe i telewizor, to wybierzemy telewizor. Będziemy oszczędzać na telewizor. Albo jakiś na inny jakiś sprzęt elektroniczny, jakieś elektroniczne cudenka. Ale zdrowe odżywianie odsuniemy. Nie przeznaczymy pieniędzy na suple. Absolutnie. Znaczy dalej cytat. Dzięki temu przemysł jest skłonny realizować swoje interesy kosztem rolnictwa i utrzymywania cen żywności na niskim poziomie, aby możliwie dużo siły nabywczej ludności pozostawało na towary przemysłowe. I do czego my dochodzimy? Do tego, że państwa, władze muszą dopłacać do areału, do hektara. A po co dopłacać? Dajcie rolnikom normalne ceny. Niech to będzie normalna gospodarka. Można byłoby? Można byłoby. I całkowicie różny sposób myślenia towarzyszy zakupowi mebli czy auta niż kupowaniu żywności. Dla ważniejszych pozycji ceny nie są decydującym czynnikiem dzięki wieloletniemu praniu mózgu przez reklamę. Samochód kosztuje 100 000 złotych i uważamy, że on jest wart tego. A kończy się rok i styczeń, luty, okazuje się, że 20-30 tysięcy taniej można o tyle można ten samochód kupić. Więc jeśli nie zaczniemy wreszcie ponownie troszczyć się o wartość produktów spożywczych, o warunki ich produkcji, wartość pracy rolnika, jak widzicie, nie atakuję rolników. Mówię, że jest interes, nasz interes. Interes rolnika to jest nasz interes, konsumenta. To ponuro wygląda nasza przyszłość i zdrowie oraz warunki życia naszych dzieci i wnuków. To jest cytat z książki Na tropie zagadki wody Kronbergera i Latachera, dwóch niemieckich dziennikarzy. Jeszcze jeden cytat.
Polscy naukowcy z branży spożywczej robią nas w balona i za pieniądze uzyskane od koncernów żywnościowych polecają w reklamach produkty o wątpliwej jakości. Przekrój wyliczył, że instytucje takie jak Centrum Zdrowia Dziecka, Łódzkie Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Matki Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia użyczają swojego logo produktom spożywczym. Za jego umieszczenie na opakowaniu koncerny płacą między innymi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. I mamy polecane przez Instytut jakiś tam, albo przez Centrum jakieś tam. A co, nie mamy tak? Okazało się, że wiele przetestowanych przez niemieckie laboratoria reklamowanych produktów, które miały te loga z tych instytutów i tak dalej, nie nadawało się do regularnego spożycia. I tak w wodzie żywiec zdrój polecanej w żywieniu najmłodszych było więcej bakterii niż w zwykłej kranówce. To jest tygodnik Angora jeszcze z 2006 roku, a więc tyle lat temu. A wiecie, że się nic nie zmieniło, albo inaczej. Zmieniło się wiele jeszcze na gorsze? Na gorsze się zmieniło, naprawdę. I już popatrzcie, w roku 390 przed naszą erą Hipokrates, ojciec medycyny, powiedział: niech pożywienie będzie dla ciebie lekarstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem. Wszystkie choroby przychodzą do człowieka przez usta wraz z pożywieniem. I też, jak mówi medycyna chińska, każdy z nas ma indywidualną konstrukcję i zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. To samo pożywienie może zabić lub uzdrowić. I z różnych względów dieta roślinna jest niesłychanie ważna i ciągle niedoceniana. Ale jeżeli w ogóle mówimy o diecie, bo jeżeli pada słowo dieta, nie, ja tylko nie pójdę na dietę, ale dieta to jest sposób postępowania z greckiego, ale dziś sposób odżywiania, więc mamy dietę śródziemnomorską, dietę słowiańską na przykład, czy jakąś tam inną, no. Dieta Eskimosa, sposób odżywiania się tego narodu i to wszystko. Tylko to słowo oznacza. Zwróćmy uwagę, że genotyp człowieka, czyli Homo sapiens, człowiek rozumny, różni się od genotypu szympansa zaledwie w 3%, goryla w 5%. A tymczasem te zwierzęta odróżniają ponad 200 rodzajów owoców i warzyw oraz 100 rodzajów innych roślin jadalnych. Zjadają to nie codziennie 200 gatunków, ale mają w tym swoim jadłospisie różności. Goryle w ogóle nie jedzą mięsa, natomiast szympansy potrafią polować. Ale mięso jedzą rzadko. Surowo oczywiście. I jak niewiele owoców i warzyw jest w naszych jadłospisach? Dobrze, pomidor, fasola, buraczek, sałata, szczypior, cebula znaczy się w różnej postaci. Co tam jeszcze? Kapusta, kalafior, brokuł. Jakbyśmy się może doliczyli 20 roślin. I to było bardzo dobrze. Wszystkie łąki, pastwiska, wszystkie lasy i góry są aptekami, jak mówił Paracelsus. Dla tych, którzy nie wiedzą, sięgnijcie na Google Paracelsus. Ciekawa postać. Rośliny są bezcenne. Rośliny są dla nas nieodzowne. Czy zwróciliśmy już uwagę, że wokół nas jest mnóstwo różnych roślin? Czy pojawiły się przypadkowo? Czy mają nogi, by uciec przed nami? Mamy teraz na przykład mniszek. Jest wiosna. Często pozbierajcie mniszek, narwijcie sobie, zróbcie nalewkę, na przykład spirytusową, albo na miodzie, albo w jakiś inny sposób. Forsycje kwitną wczesną wiosną. Można zrywać te żółte listeczki, płateczki i również robić różnego rodzaju czy nalewki, czy jakieś coś innego, czy pędy sosny, sosnówkę. A więc rośliny nie są w stanie uciec i pojawiają się w dużych ilościach wtedy, kiedy my tego potrzebujemy. Tylko to intuicja ma nam powiedzieć, bo rozum nam nie podpowie. Będziemy te rośliny niszczyć, bo to są chwasty. Według nas. One przyszły, żeby nam pomóc. Więc uciekajmy przede wszystkim od zjedzenia, które ucieka, które ma nogi. Są znawcy, w cudzysłowie, którzy polecają przede wszystkim mięcho. Mięcho jest dobre, tak i tak dalej. Świetnie się czuje po mięsie, doprawdy. Tylko co robił człowiek, może inaczej. To złap sobie świnkę i zarżnij ją najpierw.
Bo w twoim przypadku łatwo jest to mięso, bo idziesz do sklepu, teraz masz. Jak mieliśmy nieboszczkę komunę, no to mięsa tego jadło się naprawdę niewiele. Moja babcia miała krówkę, miała kurki. Jak się zjawiała rodzina, raz na jakiś czas w niedzielę, było kilkanaście osób, to potrafiła zarżnąć kurkę i obdzielić. Był rosół, obdzielić trochę ziemniaków, odrobinkę tego mięska, rzodkiew ewentualnie, ze śmietaną. Uwielbialiśmy to. I to było jedzenie. A mięsa się prawie w ogóle nie jadło. Naprawdę niewiele. Człowiek neandertalensis, homo neandertalensis, jakiś taki, co w jaskiniach mieszkał, to jadł mięso. Najpierw musiał je upolować. Żeby upolować, to musiał się nabiegać. Niecodziennie to mięso było. W naturze, oprócz tego, kochani, nic nie dzieje się bez celu. Rośliny zostały nam przeznaczone do zaspokajania głodu, do wspomagania organizmu, do leczenia w przypadku wystąpienia choroby. Dlaczego? Bo naturalne substancje fitochemiczne, które występują w pokarmach roślinnych, działając wspólnie i potęgując efekt synergetyczny, zapewniają najlepszy sposób na zachowanie zdrowia. Oczywiście można mieć inne zdanie, no to niech każdy sobie ma inne zdanie. Z tym, że słuchajcie, uwaga, bo pamiętajmy wszakże, że każdy z nas indywidualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Nie uszczęśliwiajmy więc naszych organizmów na siłę. No, ten pikantny sos to nie tylko dla tego malucha by się nie podobał. Ja też nie przepadam za zbyt pikantnymi sosami. Jak znowu odwołam się do Paracelsusa, lekarz powinien studiować księgę natury i w tym celu musi chodzić po liściach. Czy w dzisiejszych aptekach można zamówić jakieś leki, czy lekarze na przykład zlecają wykonanie jakiegoś leku zgodnie z recepturami i aptekarz, który się na tym zna, farmaceuta przygotowuje ten lek? Zdarza się jeszcze, ale już bardzo rzadko. Wszystko jest gotowe, na wszystko. Na kichanie, na katar mokry, suchy, średnio mokry, ćwierć suchy i 3/4 mokry i ćwierć mokry i 3/4 suchy i tak dalej. Wiemy, dlaczego tak się dzieje. Dalej, jak niewiele godzin przeznacza się na kilkuletnich studiach medycznych na podawanie przyszłym lekarzom wiedzy o żywności i żywieniu, a o wodzie, a o polach magnetycznych, a o stresie. Co ci młodzi wiedzą, lekarze? Śmiem twierdzić, że praktycznie nic, kompletnie. I teraz jeszcze jest jeden problem, słuchajcie, bo to nie jest kwestia tylko lekarzy, kogoś tam, to jest nasz również problem. Potencjalnych pacjentów. Taki mamy wyobrażeniowy szablon. Jakie byłyby odczucia większości pacjentów cierpiących na chroniczne schorzenia, gdyby zamiast wkładać ich do maszyny stanowiącej najnowsze osiągnięcia techniki kosztującej miliony dolarów, lekarz ordynowałby spożywanie jarmużu lub siemienia lnianego. To jest cytat z Nieznanego Świata. Mamy jakiś tam tomograf, 600 000 euro cena. O, tak, ja chcę po tomograf. A lekarz mówi, ale jedz jarmuż, pij siemię lniane, jedz warzywa. Kretyn, idiota. Ja chcę do maszyny, niech mnie zbadają. I dadzą cudowną pigułkę. Kochanie, tak nie jest? Może ktoś powiedzieć, że to są niesprawiedliwe słowa. Są sprawiedliwe. Często jesteśmy głupcami. Naprawdę jesteśmy głupcami. Więc ja nie chcę nikogo urażać, uchowaj Boże, tylko mówię o stanie naszej mentality, no, naszej mentalności. Tutaj następny problem, przemysł farmaceutyczny, który wywiera kolosalny wpływ na całe rządy, na lekarzy, światowe organizacje zajmujące się problematyką i zdrowia, i żywności. I tutaj jako ilustrację podam, że to już było dawno, prawie 20 lat temu, 4 lipca 2005 roku odbyła się w Rzymie 28. sesja pełnej Komisji Kodeksu Żywnościowego, tak zwany Codex Alimentarius. Może niektórzy z Was nie wiedzą, co to było. Nie oznacza to, że musicie wiedzieć za wszelką cenę. No po to jestem też, żeby pewne rzeczy podawać. Kiedyś też nie miałem pojęcia, że taki kodeks istnieje. To jest najwyższy organ planety do spraw żywności.
I na tej sesji przyjęto ostateczną formę wytycznych dotyczących zaleceń Codex Alimentarius w sprawie witamin i dodatków do żywności. Wiecie, co zostało przyklepane? Między innymi to będzie wynikać z tych cytatów. Chociaż wytyczne jako takie nie ograniczają sprzedaży dodatków, czyli witamin, minerałów, suplementy w ogóle. Zakazują jednak rozpowszechniania informacji o chorobach i żywieniu i wzywają do ustanowienia w przyszłości ograniczonych dawek po przeprowadzaniu naukowej analizy nieszkodliwości środków odżywczych zawartych w pigułkach i kapsułkach. A ja oczywiście, że mam do czynienia z suplementami, współpracuję z pewną potężną niemiecką firmą i oni na swoich tych opakowaniach, na tych piszą, że no maksymalna dawka, załóżmy 3 razy 4 drażetki, a ja mówię, bo tyle nie mogą więcej napisać. A ja mówię, to jest bzdura, to jest tyle, co psumucha. Trzeba 2 lub 3 razy więcej w niektórych przypadkach. To jest dawka dla dziecka, profilaktyczna. Jeżeli masz już człowieku problem, na przykład waży 140 kg, to masz brać 40 sztuk tego specyfiku dziennie, żeby odkwasić organizm, żeby domineralizować go. Bo te 12 jako maksymalna dawka niczego nie załatwi. Niestety. Przedstawiciele konsumentów, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, obawiają się, że wytyczne mogą być w połączeniu z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie dodatków do żywności pierwszym krokiem w kierunku ścisłej kontroli żywności, która będzie korzystna dla podejścia farmaceutycznego do chorób, przeważając nad aktywną, realizowaną przez konsumentów prewencją. No, skąd to było, to tutaj wszystko jest napisane. A co, nie mamy tak? Przesłyszeliście o tym, że już niedługo to będzie się zabraniało uprawy warzyw w ogródkach. Kur nie wolno było hodować. No na 10 kur to przystali, bo świnki, ASF, afrykański pomór świń, grypa ptasia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie wolno, muszą być duże fermy, a my tam będziemy mieli wszystko pod kontrolą, te zwierzątka będą zdrowe. A jak niezdrowe, to wybija się 20-40 tysięcy kurczaków albo tysiące świń. To jest cywilizacja? Czego to jest cywilizacja? Życia czy śmierci? Teraz następny problem. Czy jesteśmy w stanie zaopatrzyć się w warzywa zdrowe, bez skażeń chemicznych, pełnowartościowe, które mają w sobie odpowiednią ilość witamin, minerałów, wszystkich związków, fitochemikalia, tak zwane i tak dalej, i tak dalej. Mają czy nie? Słuchajcie, to jest raport z 2000 roku dotyczący zawartości ubytków różnego rodzaju składników w warzywach i owocach. Od 2000 roku, w ciągu 24 lat nie jestem w stanie znaleźć, i nie tylko ja, innych raportów. One powstają, te raporty, tylko nie są publikowane. Dlaczego? Zobaczcie, jakie ubytki. Kwas foliowy, czyli witamina B9, ubytek minus 66%, witaminy C minus 40%, żelazo minus 50%, cynku minus 66%, sodu minus 33% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest przyczyna? A dotykamy tutaj bioprzyswojalności, bo nie jest najważniejsze to, co zjadamy. Ważniejsze jest to, co przyswajamy. Jak to się mówi, Bóg stworzył pokarm, ale diabeł stworzył kucharza. No, oczywiście żartobliwie, ale jest tutaj pewna mądrość. I teraz posłuchajcie, optymalne zaopatrzenie ustroju naszych organizmów w składniki odżywcze utrudniają czynniki ryzyka, więc palenie, picie alkoholu, leki, zanieczyszczenie środowiska, stres i te przyczyny można byłoby po prostu mnożyć. Ale jeżeli mamy niedobory w odżywianiu, to jakie są tego przyczyny? A przyczyny są bardzo proste. Słuchajcie, to jest intensywna gospodarka w rolnictwie z zastosowaniem sztucznych nawozów i pestycydów w uprawie roślin oraz hormonów i antybiotyków w hodowli zwierząt. To ma szybko rosnąć. Więc my tutaj nawozu, hormonów, antybiotyków, wszystko pięknie, ładnie. Wszystko puchnie. Ale czy ta roślina ma wszystko, co potrzeba? Dalej, intensywne monokulturowe uprawy ograniczające ilość składników odżywczych w żywności, zbiór niedojrzałych jeszcze owoców i warzyw,
czyli dojrzewanie w dojrzewalniach. Przykładem są banany, które się zrywa jako zupełnie zielone, zagazowuje się je, żeby one nie dojrzewały. A kiedy może ten banan dojrzeć, jabłko czy coś? W promieniach słońca, czyli generalnie powinniśmy zjadać produkty pochodzące z naszej strefy klimatycznej. Bo gdybyśmy chcieli zjeść prawdziwe banany, to trzeba byłoby, to musiałoby się to tak odbywać, że dzisiaj na przykład są zrywane te banany, pakowane szybko, transport lotniczy, cargo lotnicze, szybko przesyłka do Europy, w ciągu 2, 3 góra dni już mamy to na rynku. Są takie banany, oczywiście są inne owoce, ale są drogie niesamowicie, ze zrozumiałych względów. Jest zielone, które nie są jeszcze dojrzałe, które nie wykształciły żadnych witamin, owoców, cukrów, tyle tego, ile potrzeba. Dalej, konserwowanie, czyli konserwanty, napromieniowanie żywności, bo to chodzi o dłuższe okresy przechowywania. Produkty rafinowane, pozbawione naturalnych wartości odżywczych, czyli mamy białą mąkę, cukier, biały ryż, długie przechowywanie, niewłaściwe przygotowanie do bezpośredniego spożycia. Produkcja żywności transgenicznej, czyli zmutowanej, czyli GMO. To są podstawowe przyczyny powstawania niedoboru w odżywianiu, czyli braki minerałów, braki witamin, braki polifenoli, flawonoidów itd., itd. A przypominam, warunkami dobrego zdrowia to jest przede wszystkim ochrona komórek, jako że kondycja zdrowotna całego organizmu zależy od kondycji poszczególnych komórek. Dalej, dostarczenie komórkom prawidłowej ilości prawidłowo skomponowanego pożywienia. Oczywiście ja w tej chwili już nie będę tego definiował, ale te 90 składników plus woda plus tlen. Wzmocnienie systemu immunologicznego jako podstawy i gwarancji doskonałej kondycji aż do późnych lat. Ochrona prawidłowego krążenia krwi, czyli dbanie o jakość naczyń krwionośnych, o czystość naczyń krwionośnych, o to, żeby były mocne, o to, żeby krew miał właściwości, prawidłowe właściwości reologiczne, czyli przepływowe, żeby nie było warunków do powstawania nadciśnienia, na przykład. Dalej, ochrona prawidłowego poziomu energii organizmu i prawidłowa regulacja równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie na rzecz czynnika lekko alkalicznego. A to, o czym ciągle powtarzam, chodzi po prostu o to, żeby nasze organizmy były lekko alkaliczne. A dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że istnieją granice skuteczności leków. Nie możemy chorować. Mamy być zdrowi, dlatego najlepszą drogą utrzymania zdrowia jest sprawność i zapobieganie chorobom. To jest takie proste. Ale dlaczego nie takie proste w tym dzisiejszym świecie? W świecie pieniądza, w świecie cashu. Tak jak mówiłem, istnieją granice skuteczności leków. Mamy zapobiegać pogarszaniu się sprawności. My nie mamy przedłużać życia. My mamy sprawiać, żeby ono nie ulegało skracaniu. I pytanie, jak o to zadbać? No proste programy prozdrowotne, a w tym między innymi suplementacja odżywiania, czyli wzbogacanie naszego codziennego pożywienia o niezbędne do normalnego funkcjonowania organizmu naturalne witaminy, nie żadne syntetyczne, minerały, inne składniki niedostępne w naszym codziennym jadłospisie. Znowu posłużę się cytatem doktor nauk medycznych Brygida Adamek. Jedyna dziś rozsądna alternatywa dla niedoborów pokarmowych organizmu to suplementacja. Czy do wszystkich to dotrze? Nie. Niech dotrze do 5%, do 5 ludzi na 100, którzy będą słuchali i którzy zastosują odpowiednie systemy, to już będzie dobrze. Ale na co pozwala nam dożywianie organizmu suplementami pokarmowymi? Popatrzcie, przede wszystkim skuteczne odtruwanie organizmu z toksyn i pozostałości po antybiotykach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości flory bakteryjnej, jelitowej i żołądkowej. Poprawa przemiany materii, ochrona organów trawiennych, skuteczne oczyszczanie kosmuków jelitowych, czyli powierzchnia wchłaniania. Regeneracja wątroby, przemarsz z kości. Wzmocnienie perystaltyki jelit. Leczenie wrzodów
przewodu pokarmowego i zwiększenie przyswajania spożywanych produktów. Zwiększenie zdolności wchłaniania wapnia, co jest ważne w osteopenii i w osteoporozie. Bardzo skuteczne wzmocnienie systemu odpornościowego, a więc chodzi o ochronę organizmu przed wolnymi rodnikami. Ułagodzenie stanów zmęczenia, niepokoju, nadpobudliwości nerwowej, a nawet depresji. Silne działanie antynowotworowe dzięki fitoskładnikom. Usuwanie nieprzyjemnego oddechu z ust, przykrego zapachu potu, usuwanie trądziku i innych zmian na skórze, regulowanie procesów wydalniczych poprzez likwidację wzdęć brzucha, biegunek i zaparć, chociaż tutaj na początku mogą tego typu rzeczy występować, dlatego że organizm się przestawia. To jest tak zwany kryzys ozdrowieńczy, objawy kryzysu ozdrowieńczego. Dalej, zapobieganie bolesnym skurczom brzucha, infekcjom pęcherza moczowego, korzystny wpływ na regularność cyklu miesięcznego, poprawa krążenia krwi i zapobieganie bolesnym skurczom mięśni, zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę, obniżanie poziomu cholesterolu, łagodzenie licznych bólów, ochrona przed powstawaniem żylaków, przezwyciężanie niewielkiego głodu. Tak tą listę można byłoby po prostu jeszcze rozszerzyć bardziej. Masa ludzi powychodziła z różnego rodzaju problemów, z cukrzycy typu 2 zwłaszcza, ale mamy bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o cukrzycę typu 1. Regeneruje się trzustka, bo w cukrzyca typu 1 trzustka nie wytwarza insuliny. Nowotwory, dna moczanowa, RZS, reumatoidalne zapalenia stawów i wiele, wiele innych, łuszczyca. Z tym można sobie poradzić. No więc czy warto zacząć zmieniać swoje dotychczasowe przyzwyczajenia dietetyczne? Ja nieraz powtarzam, jedzenie może być przyjemnością, ale odżywianie jest koniecznością. I to niedożywienie centralnego układu nerwowego w nieunikniony sposób prowadzi do poważnych problemów fizycznych i psychicznych, wobec których medycyna akademicka jest bezradna. Co oni nam oferują? Pigułkę? Z pełnym szacunkiem dla lekarzy. No jeżeli złamię nogę, no to nie będę się leczył suplementami, tylko chirurg mnie ma złożyć. Jeżeli mam niedosłuch, bo coś się stało, no to pójdę do lekarza, być może trzeba korek, woskowinę usunąć i tak dalej. Oczywiste, że lekarze są potrzebni. Natomiast trzeba zmienić swój sposób myślenia. Wiecie o tym doskonale. Wy wiecie doskonale o tym. Macie ogromną świadomość. I wiecie dlatego, że dieta ma wpływ na intelekt, na pamięć i osobowość. W jednej z audycji o tym mówiłem. Chodziło zwłaszcza o dzieci, o dożywianie dzieci. Że nawet jeżeli dzieci mają tak silne niedobory, że mają upośledzenie umysłowe, to można te IQ, czyli podnieść iloraz inteligencji, zwiększyć po prostu, polepszyć pracę mózgu, całego układu nerwowego. A więc przypomnienie, warunki dobrego zdrowia, ochrona komórek, dożywienie komórek, wzmocnienie układu odpornościowego, ochrona prawidłowego krążenia krwi, ochrona poziomu energii organizmu, prawidłowa regulacja równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. To, słuchajcie, można osiągnąć przy pomocy odpowiedniej, kompleksowej suplementacji. Nie takiej przypadkowej, trochę tego, trochę tamtego, siamtego. Zresztą ja mówię o tych wielu sprawach, słuchajcie, w moich tych po prostu książkach. Sporo tego było dzisiaj, kochani, dość długie nagranie, nawet nie wiem ile w tej chwili to czasu zajęło, ale jak widzicie, no staram się to robić tak, żeby to miało ręce naprawdę i nogi, żebym tylko nie był gadającą zwyczajną głową, tylko żebyście mogli nawet zatrzymać slajd, coś tam może przepisać, coś tam przemyśleć i tak dalej. W moim świecie to wszystko tak funkcjonuje. Niedawno zamieściłem taki wywiad ze mną, który był robiony podczas jednej z konferencji zdrowia i współpracy w Radomsku, konferencji organizowanych przez panią Gabrielę Kuklę, gdzie ona po prostu pytała, czy ja to stosuję. Ależ oczywiście, że stosuję od ponad 12 lat. I moja mama również, która w tym roku kończy 93 lata, też to stosuje. Codzienną suplementację odżywiania. Nie może być inaczej. Dodatkowo ja jeszcze ćwiczę. Jeszcze chyba 2 czy 3 lata temu, to moja mama też robiła takie proste ćwiczenia. Zrobiłem takie linki, ona tam po prostu sobie ciągała. Potrafiła 20-30 przysiadów chwycić się za brzozę i pełny przysiad i wstawanie. Potrafiła to robić. Dziś już tego nie robi. Nie daje rady.
Ale to są 93 lata, ale jeszcze chodzi, jest pełnosprawna umysłowo i tak dalej. Natomiast cały czas ćwiczę, przynajmniej pół godziny dziennie, ostro, wiem jak sobie dogodzić pod tym względem, a więc trzeba po prostu o siebie dbać. No, nie oznacza to, że jestem jakimś wzorem. Też popełniam grzechy i grzeszki różnego rodzaju, na przykład lubię lody. Więc czasami sobie pozwalam na to, a dlaczego by nie? Nieraz mówię, że gdyby nam nic nie wolno było na P, to po co żyć? Popić, pojeść, jeszcze parę innych ciekawych historii i tyle. No, bez sensu to byłoby. Po co żyjemy? Tylko chodzi o to, żeby nie przesadzać z tym wszystkim, żeby nie codziennie, nie pić po 5 kaw dziennie, czy nie zjadać codziennie kilograma lodów. No, byłaby bzdura. Raz sobie w tygodniu można sobie pozwolić, powiedzmy, i tyle. Kochani, tyle na dzisiaj. I tak wam zająłem dużo czasu. Słuchajcie, no i prośba taka, jak zwykle, jeżeli ta audycja wam się podobała, jeżeli uważacie, że jest to sensowne, co mówię, że jest się nad czym zastanowić, to poproszę o wasze dobre reakcje, o lajki, o subskrypcje. Oczywiście tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, o fajne jakieś komentarze rozwijające, a czasami nawet wystarczy dziękuję, fajnie jest taki przekaz informacyjny, o dzielenie się tymi linkami, mówcie swoim znajomym, że słuchajcie, jest rozwiązanie wielu ich problemów. Można. Jestem w razie czego do dyspozycji, jeżeli chodzi o informacje. Bardzo chętnie zawsze każdemu pomagam, jeżeli chodzi o jakieś konsultacje, jakiś przekaz informacyjny, czyli wskazanie, jak można czym co i co załatwić. Trzymajcie się, najlepszości dla Was życzę. Wypadki.